Witam na warsztacie u Białego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ostrzenia nożyczek fryzjerskich, czy to krawieckich, czy to jakichś innych użytkowych. W tym przypadku są to nożyczki fryzjerskie. Z tego co po konsultacji z właścicielką salonu fryzjerskiego, to bardzo częstą przyczyną tępienia się tych nożyczek jest po prostu ich upadanie czyli jak wypadną z rąk, wypadną na podłogę. Sam się o tym przekonałem. Upadły mi kiedyś po ostrzeniu, wypadły tu z urządzenia, jak odkręcałem już naostrzone. Delikatnie upadły, no niestety tu jest beton, więc taka mała niespodzianka i miałem jeszcze raz do ponownego ostrzenia po upadku po prostu tej jednej części nożyczek. Także to jest jedna właśnie z przyczyn szczerbienia się i tępienia, upadki w salonach fryzjerskich, czyli jak one wypadają na podłogę. No i ogólnie od czego zaczynamy? Rozkręcamy nożyczki, niekiedy są to jakieś tu specjalne śrubokręty, z reguły są płaskie. Płaski śrubokręt. Mamy tu śrubeczkę, gumową podkładkę, nakrętkę taką w kwadrat i po prostu bardzo ważnym elementem tutaj tego ostrzenia zachować ostrożność przy rozkręcaniu, żeby po prostu nie pogubić tych elementów. Gumka jest potrzebna, żeby się nie odkręcały, żeby dobrze je docisnąć, żeby dobrze się zdystansowały, bo ustawienie do kręcenia tych nożyczek też jest istotne, żeby one dobrze pracowały. Z reguły są to stale nierdzewne. No i od czego ja zaczynam? Ja ostrzę w systemie od ostrego. Polski system. Taki mam, takim ostrzę. Być może można inaczej. Ja zaprezentuję na tym przykładzie. Polecam ten system. Oczywiście nie jest to jakieś tam promowanie, reklamowanie. Ja tego nie produkuję. Nie dostałem tego za darmo. Normalnie to kupiłem. Mam paragon. Ale uważam, że system jest godny polecenia, wykonany bardzo dobrze. I teraz od czego ja tu zaczynam? Jak już sobie tutaj poskręcam tą przejściówkę do ostrzenia nożyczek, tu łapkę mam od normalnego systemu od noży dokręconą w ten sposób. Także ja ostrzę akurat w ten sposób, może można inaczej. I ja tak zeruję sobie kątomierz, trochę na oko oczywiście też ustawiam te nożyczki, skręcam w ten sposób. I później sobie sprawdzam jeszcze tutaj na tej części nożyczek. Nie ostrzę, tylko tutaj na tej części środkowej, można powiedzieć, gdzie jest ta śrubka. Mniej więcej sprawdzam sobie, czy jest to w poziomie do ostrzałki. Sprawdzam to wizualnie, czy to wszystko dobrze się trzyma, czy jest poskręcane. Teraz już mogę skręcić, bo mam ustawione. Nieraz coś potrafi się poluzować, nieraz coś się zapomni, więc warto to kontrolować. Nożyczki mam ustawione mniej więcej w tej części, łapię łapkami. Tak czy inaczej trzeba podczas ostrzenia je trochę podtrzymywać, żeby nie przesuwały się, żeby to ostrze, akurat nożyczki fryzjerskie ciężkie są tu do złapania, więc nie można tu używać dużych sił, nacisku tego kamienia, diamentu. Mogą się poruszyć, więc trzeba to wszystko robić z dużą ostrożnością, ponieważ te łapki nie ścisną w tym miejscu tak mocno, czyli jak użyjemy jakiejś siły, możemy przesunąć, stracimy kąt. Więc pilnujemy tego, żeby te nożyczki, żeby nic tu nie dociskać, żeby się o nie nawet, nie oprzeć, bo mogą nam się przesunąć i od nowa będziemy wszystko ustawiać. I teraz jak mamy w miarę ustawione w poziomie, w miarę dobrze dokręcone, tu też sprawdzamy delikatnie, czy te nożyczki nam prawo, lewo się nie przekręcają, czy trzymają ten poziom. Tu jest całkiem nieźle. Uważam, że w tym miejscu jest najlepiej złapać, w zasadzie
opcji ja nie widzę. Są to niewielkie nożyczki, nie ma tu dużej powierzchni do montażu. No i co teraz? Nie ma jak ustawić kąta, no nie ma jak za bardzo, no jak to wypoziomować. Wszystko tutaj lata, nie ma się do czego złapać. Więc ja to robię w ten sposób, że zaznaczam sobie markerem krawędź tutaj tnącą tych nożyczek, czyli całą tą krawędź roboczą. Maluję sobie markerem. Biorę sobie tutaj, chyba zacznę ostrzenie od 400. I nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że będzie to widać. Teraz już mam ustawione wszystko. Sprawdzam, czy po prostu ten kamień mi zbiera po całości tutaj powierzchni roboczej. Tu jak widać praktycznie jednym pociągnięciem tego diamentu mogę zebrać cały kolor tego markera, co oznacza, że diament pracuje na całej powierzchni ostrza. Taka jeszcze mała aktualizacja odnośnie tego kąta, ustawiania kąta ostrzenia. Tak jak mówię, ja preferuję, uważam, że najrozsądniejsze jest znaczenie markerem krawędzi tnącej i dopasowanie się do po prostu do tego markera, żeby zbierało cały kolor markera z krawędzi tnącej. Dlatego, że nie znamy, są różne nożyczki, nie znamy kąta, no chyba, że gdzieś jakaś, nie wiem, w danych technicznych nożyczek, ale wątpię, żeby ktoś posiadał do wszystkich nożyczek dane techniczne, na jaki kąt były fabrycznie ostrzone, więc uważam, że najlepiej dopasować się do oryginalnej krawędzi tnącej z minimalną nieraz odchyłką, wiadomo. Jednak istnieje możliwość zmierzenia tego kąta. Możemy sobie już po tym, kiedy marker nam wyjdzie prawidłowo, próba na markera, czyli już tą krawędź ładnie nam zbiera całą, zerujemy sobie tutaj tą powierzchnię tutaj tej przystawki, czyli kąt, w jakim teraz nożyczki są ułożone, zerujemy. I jak już mamy wyzerowane i wiemy tutaj, że nam markera ładnie zbiera, wtedy możemy sobie, tak jak przy nożach, zmierzyć kąt i tak jak tutaj wychodzi około 52 stopni. Średnia w nożyczkach fryzjerskich akurat to jest od 45 do pewnie jakichś 75 stopni. Aczkolwiek są różne nożyczki, różne kąty, czasami ostrzymy też krawieckie, czy do papieru będą miały pewnie jakieś pod 90 stopni, więc tutaj najlepiej się dopasować. Można to zmierzyć już po próbie na markera, jednak najlepiej się dopasować do oryginalnej krawędzi tnącej tutaj. No i w zasadzie to ma być filmik taki poglądowy, jak to robić. Nie będę tutaj całej procedury pokazywał, ponieważ jest to podobnie jak z nożami, czyli najpierw używam jakichś tam diamentów grubszych, czyli tu te nożyczki już były kiedyś ostrzone, więc ta krawędź jest tu w miarę równa, więc zacznę sobie od 400 i też muszę doprowadzić do tego, żeby, tak jak to pokazywałem we wcześniejszych filmach odnośnie ostrzenia noży, żeby tu nam wyszedł trochę ten drut, nie? Z tym, że tu nie ostrzymy z dwóch stron, ostrzymy z jednej strony. Ja akurat ostrzę pod włos i tu nam wychodzi od tej strony wewnętrznej, czyli tej, której nożyczki pracują, dwie krawędzie, czyli dwa ostrza nożyczek, czyli wewnętrzna strona. To ja sobie biorę, jak już mi wychodzi ten drut od tej wewnętrznej tutaj strony, to ja sobie biorę, zmieniając już powiedzmy kamienie, diamenty, ja sobie delikatnie tutaj tą krawędź zbieram. Takim 1000, później nawet 2000, 3000, zależy czym. Jak tutaj już pracuję na 800 czy na 1000, no to już lecę tutaj tą krawędź wewnętrzną, delikatnie, równomiernie zbieram ten drut. Takim diamentem właśnie 1,5, 2, 3000. Czym bardziej tu zmieniam na drobniejszy diament, tym tutaj też daję jeszcze bardziej drobny diament, żeby po prostu ten drut delikatnie zebrać. Czyli przechodząc do gradacji wyższych, czyli
600, 800, 1000, przykładowo jak już jadę 1000 krawędź tnącą, to już biorę sobie na przykład 1500 czy 2, wygładzam delikatnie tylko ten drut. Bez tutaj wielkiego nacisku, równomiernie po prostu albo sobie to robię w ten sposób, albo po całości jadę. I tak jak to tłumaczyłem na przykładzie ostrzenia noży, wiadomo, od grubszej gradacji do coraz gęstszego ziarna, czyli drobniejszego kamienia, który bardziej wygładza. Na końcu delikatnie zakładam sobie skórkę i tą skórką, żeby nam się nie pogubiły, trzeba bardzo pilnować tych śrubek, podkładek nietypowe. I na końcu, jak już mam zrobione jakimś tam 3000, to po prostu to skórką jeszcze sobie wygładzam w ten sposób. Później tak samo robię od spodu, że tą skórką sobie, bądź na innym jakimś tam filcu. Teraz mam jeszcze szlifierkę taśmową, więc mogę sobie tam na filcu trochę podpolerować. Ważne jest, żeby ta powierzchnia właśnie była dość gładka. Tutaj na bardzo drobnych gradacjach się przy nożyczkach pracuje, żeby te nożyczki nie zacinały, żeby nie ciągnęły włosów. Więc uważam, że właśnie trzeba tu pracować na takich drobnych gradacjach. Nie można tu zostawić jakieś 800. Musi to być wygładzone, jak to się mówi, jak pupcia niemowlęcia. No i co? Później skręcamy. Jak ja to skręcam? Po skręceniu skręcam nożyczki tak, żeby nożyczki nie były za mocno, żeby nie używać siły przy ich używaniu, tylko żeby nożyczki, jeżeli puszczę jedną część nożyczek, żeby mi na końcu troszkę hamowały. Czyli jak tam dochodzą centymetr, dwa, jedna część nożyczek do drugich, to żeby po prostu one na końcu, jak się puści je bezwładnie, żeby one na końcu hamowały i dochodziły prawie do końca, stykając się. Czyli to trzeba w miarę dobrze wyregulować. Oczywiście po zakończonym ostrzeniu nasmarować te nożyczki jakąś oliwką. Najlepiej wiadomo, niech to będzie oliwka jakaś tam bio, żeby się też docierały jeszcze podczas ostrzenia, żeby nie zacinały, bo korodować raczej nie powinny, jest to nierdzewka, ale jak to się mówi, kto nie smaruje, nie jedzie. No i jeszcze jak sprawdzić, czy nożyczki są w miarę dobrze naostrzone, prawidłowo. Najważniejsze jest tak, żeby nie było, trzeba mieć delikatnie sprawdzić palcem bądź paznokciem po ostrzu. Nie może być na całej krawędzi tnącej żadnego, nawet najmniejszego zadziorka. To trzeba z olbrzymią delikatnością sprawdzić. Fryzjerka, z tego co wiem, to wyczuje najmniejszy nawet zadziorek, strzyżąc jakiegoś klienta. Tak jak ja mam z takimi zadziorkami, właśnie teraz dostałem nożyczki, to tak naprawdę trzeba byłoby wziąć lupę, żeby zobaczyć tą mikroszczerbkę, która już przeszkadza w salonach fryzjerskich w pracy, w jakimś tam mega profesjonalnym użytku. No i jak to sprawdzić? No jak już nie mamy pewność, że już nie ma tego żadnego zadziorka, nie ma tu żadnej szczerbki, można to sprawdzić lupą, można palcem delikatnie przejeżdżać, nie każdy ma tak czułe palce, można paznokciem, no nie może być najmniejszego wyszczerbienia, nawet takiego mikro. I teraz tak, nożyczki, szczególnie tu końcami, ale nie tylko, powinny bez problemu przecinać pojedynczy włos, tak jak ja tutaj, no nie wiem, tu wątpię, że to będzie widać, ale nawet pojedynczy każdy włosek, bez żadnego problemu te nożyczki przetną w zasadzie każdą powierzchnią tego ostrza, ale myślę, że tu czym bliżej końca, tym ostrość jest i gładkość tego ostrza i cięcia jest najważniejsza. No i możemy sobie na papierze sprawdzić, czy nam nie wciąga, czy jest dobrze spolerowana ta powierzchnia wewnętrzna, no bo to też jest mega istotne. Bo jak tu zostanie drut, zostanie tu jakaś nierówność, no to one będą wciągać, będą działać nieprawidłowo.
Więc to też możemy sobie sprawdzić na jakimś delikatnym papierze, ręczniku papierowym, tak jak tu mam ręcznik papierowy. Tak naprawdę powinny te nożyczki nam bez żadnych zacięć tutaj pracować na tym. I sprawdzając na tym papierze, te nożyczki powinny nam pracować całą długością ostrza bez żadnych zacięć. Najlepiej sprawdzić pod różnymi kątami papieru, bo papier też ma różne warstwy. Być może coś jeszcze dogram na temat nożyczek. Myślę, że jeszcze są degażówki, także je troszeczkę inaczej ostrzę. Tam trzeba troszeczkę ręcznej roboty włożyć. Jeżeli by były jakieś pytania, to zachęcam do dyskusji, do komentarzy. I jeżeli filmik się podobał, jeżeli coś wniósł, coś pomógł, to zapraszam do lajkowania, subskrypcji. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia, hej. Tak to powinno pracować.